I work here at the Earthship Visitor Center in Taos, New Mexico. Cześć, nazywam się Manon. Pracuję w Centrum Turystycznym w Taos, Nowy Meksyk. Obecnie nasze osiedle zajmuje 633 akry ziemi, a ja w tej chwili zajmuję się sadzeniem maków. Mam nadzieję, że zakwitną na wiosnę. Generalnie to, co robimy, jest wewnętrznie spójne. Na przykład zużywamy wodę w różnych celach, ale kiedy spłukujemy toaletę albo bierzemy prysznic, nic się nie marnuje. Sadzimy na polu różne rośliny i podlewamy je tą wodą, która wcześniej wykorzystywana była do różnych innych celów. Woda idzie do ziemi, zostaje zneutralizowana przez bakterie, a potem korzystają z niej rośliny. To zainteresuje szczególnie tych ludzi, którzy nie chcą płacić zbyt wiele za media, za wodę, za drogie ogrzewanie, za gaz. Popatrz na okna centrum turystycznego. Te okna wpuszczają ciepło słoneczne do środka, co pomaga utrzymywać rośliny w odpowiedniej temperaturze. A kiedy chcesz mieć chłodno, to używasz systemu oziębiającego, który składa się z rur, w których ciepłe powietrze z zewnątrz oziębia się pod ziemią i wraca do wnętrza budynku. Ten budynek ma starszą wersję oziębiania, która polega na opuszczaniu okien do pewnej wysokości, przez co tworzy się w środku ruch powietrza i wnętrze budynku samo się oziębia. Są tu całkiem fajne rozwiązania. Wszystko ma swój sens. Mój szef nazwał ten budynek łodzią, dlatego nazwaliśmy go kapitanem. Kiedy jesteś na łodzi, używasz wioseł, aby płynąć. Musisz być aktywny, musisz aktywnie reagować na to, co się dzieje. Niewiele rzeczy wyrzucasz. Jeżeli ktoś chciałby się o tym, co my tu robimy, więcej dowiedzieć, to zapraszamy go, aby spróbował, jak się żyje w Nowym Meksyku. Okay, so this is self-sustaining area. Jak rozumiem, jest to samowystarczalna przestrzeń i samowystarczalny budynek, tak jak na Marsie. Tak, There is no dokładnie. recycling. Wszystko, co potrzebne, aby przetrwać, musi zostać ponownie wykorzystane. Nie ma recyklingu, prawda? Tak, fundator tego osiedla, Michael Reno, powiedział, że dawno temu, w latach 1969-1970, zauważył, że zbiera się coraz więcej śmieci. Martwił się, co można z tym zrobić i postanowił dać śmieciom drugie życie. Praktycznie to są domy ze śmieci, ale on zadbał też o to, aby były piękne. A hippie movement or Yeah. something like this? Czy jest w tym jakaś tajemnica, mam na myśli ruch hipisów czy coś podobnego? No tak, myślę, że znalazłbyś tu dawnych hipisów, obrońców przyrody, ludzi kochających naturę, naukowców, filozofów, artystów, różnego rodzaju ludzi, którzy mają jedną wspólną cechę, kochają ten styl życia. To lepsze dla przyrody niż mieszkanie w jakiejś miejskiej owczarni. It's good for the earth instead of just living in kind of like a shoebox. I understand. So, Yeah. Rozumiem. Ludzie kochają naturę, są częścią przyrody, nie wykorzystują jej, tylko z niej korzystają, bo są jej częścią. but they are part of it. Part of it, exactly. Yeah. So it's kind of like Tak, jest to rodzaj symbiozy, istnieje tu współzależność. relationship. And so these earthships, I mean, I was taught they can be passive, but I think if you live in one, you have to be proactive. It's To like współzależność, która nie ma charakteru pasywnego, to znaczy, kiedy tu mieszkasz, musisz być proaktywny. To nie jest tak jak z psem, którego w mieście wyprowadzasz na spacer, a potem wracasz do domu i masz spokój. Kiedy tu przyjeżdżasz, musisz sam zadbać o otoczenie, uprawiać ziemię, sadzić warzywa, dbać o rośliny. Kiedy tu jesteś, czujesz się tak, jakbyś był na wakacjach, a otoczenie, o które dbasz, za wszystko ci odpłaca. Dobrze, ale czy ludzie są tu szczęśliwi? Tak, mieszka tu 190-195 stałych rezydentów. They rent or they bought it. Oni wynajmują domy, czy domy są ich własnością? Niektórzy kupili ziemię i postawili na niej domy. Some people are, yeah, Inni some people are tak, wynajmują domy. Fajną rzeczą jest możliwość zarobkowania poprzez wynajmowanie domów urlopowiczom na wakacje. Można spędzić tu noc i samemu doświadczyć, jak się żyje. To byłby rodzaj krótkiego najmu. Would you say something about price? Czy możesz coś powiedzieć na temat Yeah, I cen? don't know if it's expensive for Poland, but I think Oczywiście. Nie wiem, jak to się ma do możliwości Polaków, ale tu jedna noc kosztuje około $150 amerykańskich. And I would say Powiedziałbym, że wyjątkowy i niezwykły rodzaj komfortu dla ludzi, którzy są raczej bogaci. rather rich.
let's say, rich hippies from Na 70s. przykład Yes. dla bogatych No, hipisów z lat not 70. really. I wouldn't say rich hippies. No nie, Land has gotten more nie expensive, powiedziałabym, że dla bogatych hipisów. but it's still kind Ziemia of stała like if you się were to grow droga, farming, koszt what they stopy had told me kwadratowej is to około about $200, a więc tyle, co w konwencjonalnym $200 domu. square foot or To something like that, domy so na it's całe kind of życie comparable to są conventional zbudowane z home, wytrzymałych but it's materiałów. gonna be one of those things that's gonna last you a lifetime because they are built Mieszkając with tu możesz być ekstrawagancki, camper mieć and niezwykły tires and dom, things that are really łatwy durable and dostęp do sustainable. Colorado River And, i swoją you know, łódź. conventional Ludzie homes won't have pracy problems właśnie o with tym them, marzą. you know. There is a silence, you know. Yeah. Something unusual Poza for tym people, yes. jest tu bardzo cicho, coś niezwykłego dla kogoś, kto mieszka w mieście i przyzwyczaił się do odgłosów miasta. Więc kiedy ktoś chce posłuchać przyrody, tutaj może ją usłyszeć, bo to jest cisza. Tak, to miejsce jest dla mnie wspaniałe. We wnętrzu tego budynku, wbrew pozorom, wcale nie odczuwa się ciepła. Nie ma tutaj klimatu szklarni. Z jakiegoś powodu sposób konstrukcji tego budynku doprowadza do sytuacji, w której wilgotność jest normalna. No i rosną tutaj rośliny, które związane są z tym klimatem, z tym miejscem. Rośliny, które możemy spotkać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz tego budynku. Oczywiście nie wszędzie, nie w każdym miejscu. Jest tutaj też bardzo pięknie. Cały dom zbudowany jest z drewna. Nie ma w nim elementów, które miałyby charakter nowoczesnej budowli aluminium i szkło. Chociaż na przykład to okno jest z aluminium.